Dzień dobry, cześć, tym razem z pociągu relacji Szczecin Główny Zielona Góra. Po ostatnich, dość lokalnych wycieczkach zapragnąłem odrobiny odmiany. Nie będzie to jeszcze Berlin, ani jakaś kilkusetkilometrowa wyprawa, ale okoliczności przyrody, z którymi dzisiaj się będziemy mieli okazję zaznajamiać, nie gościły jeszcze nigdy na kanale. Stacja Kostrzyn może wskazywać na pewne zainteresowanie szlakiem od Ranysa i te pewne zainteresowanie nastąpi zapewne dzisiaj, ale to nie ono będzie głównym tematem dzisiejszej relacji. Zainteresowani? Zapraszam na wycieczkę. Macie ten, jakby to powiedzieć, komfort, że znacie już tytuł filmu, a ja, jak to nagrywam, jeszcze nie. Mam na razie koncept, który wypatrzyłem na mapie i który nie dość, że tak jak mówiłem, nigdy nie gościł na kanale, to w dodatku w tych rejonach jeszcze nigdy w ogóle nie byłem. Ogólnie wiem tyle, że z Kostrzyna muszę się wydostać w kierunku wschodnim, a potem będzie coraz ciekawiej. A przynajmniej tyle wynika z mojego wstępnego rozpoznania terenu. No nie za bardzo gdzieś po drodze było widać znaki ciągów pieszo-rowerowych. DDR-ki też chyba nie było. Może trzeba było trochę przejechać parkiem. Ruchu na szczęście też nie było. No to co? Nie pozostaje nic innego, jak tylko wydostać się z Kostrzyna. Ulicą Wyszyńskiego wyjeżdżamy w kierunku wschodnim. Fajnie, ruch jest uspokojony i wypatrujemy zjazdu w prawo. Czyli dojazdu do naszego celu. Tak właściwie to czy droga może być celem? Czyli do naszego celu, a jest nim szlak warty. Albowiem dzisiaj odwiedzimy kolejny z parków narodowych, które są w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej ze Szczecina. Jednodniowej rowerowej to znaczy jedziemy sobie albo w dwie strony rowerem, albo w jedną, a w drugą pomagamy sobie podjeżdżając pociągiem. Zresztą wiecie o co chodzi. Mam wrażenie, że próba dokładnego wytłumaczenia jeszcze bardziej komplikuje sprawę niż ją rozjaśnia. No i jest zjazd z taką dość dyskretną tablicą, albo ja jestem po prostu przyzwyczajony do żółci szlakowskazów rowerowych. Nieważne. Zjeżdżamy zaraz od razu na shooter i wygląda na to, że od pierwszych metrów będziemy mieć do czynienia z zielenią aż po horyzont. Zapowiada się zatem całkiem nieźle. Po chwili dojeżdżamy do zabytkowego obiektu hydrotechnicznego, a jest to stacja pomp Warniki, która została wybudowana w 1911 roku i jest jednym z kluczowych elementów całego systemu składającego się na polder północny. Obszar, który został kiedyś sztucznie odwodniony i chroniony przed zalaniem, dawniej w celach intensyfikacji rolnictwa na tych obszarach, a od końca zeszłego wieku zaczął służyć do zarządzania wodami w sposób kontrolowany, tak by przede wszystkim pomóc przyrodzie, gdyż okresowe zalewanie polderów wspiera siedliska wodno-błotne, a samo zachowanie mozaiki środowisk jest bardzo korzystne dla ptaków i innych organizmów tutaj żyjących. Przyrodniczo jest to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce, a nawet w Europie. Żyje tutaj ponad 270 gatunków ptaków, z czego około 170 gatunków gniazduje tu regularnie. Jest to również jeden z kluczowych obszarów dla migracji ptaków. Występują tu rzadkie gatunki, takie jak gęgawa, żuraw, bąk, derkacz, rycyk, batalion czy też błotniak stawowy. Początkowa część szlaku warty to ładny szuterek przebiegający przez pastwiska znajdujące się w sąsiedztwie Parku Narodowego. Tak więc spotkanie takiego czy innego statka delektującego się miejscową soczystą trawą nie należy do rzadkości. Jedziemy długą prostą. Od rejonu stacji pomp Warniki to około 3 km. Pastwiska ustępują miejsca terenom podmokłym i wjeżdżamy do parku. Wstęp do Parku Narodowego Ujście Warty nie jest płatny. Jak na razie mgnie się bardzo dobrze, więc zastanawiam się, jak daleko na wschód mogę się zapuścić.
Wiem, że w wariancie minimum mogę zrobić zawrotkę przez Witnicę. Następna opcja to dojazd do końca parku, a plan maksimum to z kolei przejechanie całego szlaku Warta, taką nazwę też widziałem na mapach, całego szlaku Warty aż do Gorzowa. No a jak wyjdzie, to zobaczymy. Nie jest chłodno, a jak na połowę kwietnia, to bym powiedział, że nawet jest dość ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Jeśli chodzi o drogę powrotną, to też mam do wyboru pociąg o godzinie 16, około 16, albo jeżeli dobrze się rozjeżdżę, powrót trasą od Ranysa, bo wygląda na to, że dzisiaj dość fajnie wieje z południa. Gdzieś po około 5 km takiego komfortowego szuterku droga zmienia się na taką bardziej, powiedziałbym, przyrodniczo-parkową. Przez chwilę nawet wał zasłania nam widok na rzekę, ale to tylko taka chwilowa przeszkoda. Jest wolniej, ale jest bardziej przyrodniczo. Krajobraz dla mieszkańca, zastanawiam się, jak to powiedzieć, mieszkańca Delty, Odry, łamane przez Pojezierza, czy takie inne tego typu okolice. Taki krajobraz, jaki sobie wyobrażam, gdy myślę o równinach środkowo-polskich z wierzbami, jak z ilustracji. Trochę brakuje punktów odniesienia, więc takie miejsce odpoczynkowe jak Niwka to dobra okazja, żeby się zorientować w sytuacji terenowej. Godzinka jazdy z odpoczynkami za mną. Od dworca przejechałem około 11 km. No nie idzie to jakoś mega szybko. Chyba podaruję sobie ten plan maksimum, czyli dojazd do Gorzowa. Wygląda na to, że jest to taki półmetek między początkiem szuterku a zjazdem na Witnicę. Więc może to jest dobra opcja. No zobaczymy. No ładnie jest w tej części, nawet jakieś te wody takie bardziej urozmaicone są. Pojawiły się na szczęście jakieś zakręty. No tylko ogólnie tak trochę już monotonnie. Czy to się jeszcze jakoś tutaj po drodze może urozmaici? No i co teraz? Zjeżdżać na Witnicę tutaj, czy nie zjeżdżać i obadać, jak park wygląda do samego końca? Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że przybyło niestety piachu. Krajobraz jest bardzo podobny do środkowej części trasy i szczerze mówiąc, jeżeli nie macie mocno ciśnienia, żeby przejeżdżać przez cały park albo wykręcać ileś tam kilometrów, to ten zjazd na Witnicę jest bardzo dobrą opcją. No i doturlałem się do Świerkocina. 2 godziny z drobnymi minutami z odpoczynkami i 26 km za mną. Tutaj musimy odbić na północ, żeby dostać się do drogi wojewódzkiej z Gorzowa do Kostrzyna, wzdłuż której na znacznej długości biegnie droga dla rowerów. Czyli przekonamy się, jak bardzo znacznej.
Nie ma tu za bardzo widoków, ale za to jak gładko się tu jedzie. Ta ostatnia nieco zapiaszczona część chyba jednak dała mi się trochę mocno we znaki. No i taka piękna DDR-ka prowadzi do wsi Białcz, gdzie jeszcze chwilę możemy pojechać polbrukiem, który niestety zamienia się w zwykły chodnik. Dobrze, że na jezdni mamy tutaj odcinkowy pomiar prędkości, więc ogólnie sytuacja na jezdni nie jest zła. Białcz to Płotki Witnicy, więc po około kilometrze, 1,5 kilometra docieramy do obwodnicy Witnicy, gdzie możemy zjechać do tego ciekawego miasteczka. Sporo osób na pewno kojarzy Witnicę z miejscowym browarem, ale jestem ciekawy, ile osób kojarzy to miasteczko z parkiem drogowskazów i słupów milowych cywilizacji. Brzmi dość osobliwie i dość intrygująco. Zerknijmy na chwilę, bo jakoś tak coraz bardziej gorąco się robi. No, okazała się to być całkiem niekiepska ekspozycja, której można poświęcić całkiem sporo czasu. O właśnie, a propos czasu. Jest godzina 13, no może parę minutek po 13. Do Kostrzyna zostało jakieś około 20 km, więc w głowie zaczyna kiełkować uporczywa myśl. A co będziesz tyle czasu czekał na pociąg? Polecimy z dobrym wiatrem, zobaczysz. Fajnie będzie na trasie od Ranysa. No cóż, może rzeczywiście. Za Witnicą mamy DDR-kę lub ciągi pieszo-rowerowe przez cały czas, więc planując pętlę przez Park Narodowy, jest to na pewno dobry argument za tym krótszym wariantem, z zawrotką właśnie do Witnicy. Krajobraz? No nie rozpieszcza. Z prawej strony mamy trochę pagórków, tak dla urozmaicenia. Z lewej rozlewiska Warty. Z tej perspektywy nie prezentują się szczególnie atrakcyjnie. Z tej stabilności dopiero wybija nas Dąbroszyn. Tutaj trzeba zachować czujność, żeby poslalomować za wskazaniem znaków CPR i w centrum wsi odjechać nieco od głównej drogi. Chociaż to może bardziej droga odbiega łukiem. Nieważne. Ważne, że tutaj możemy zerknąć na Dąbroszyński Pałac. Teraz zdewastowany i niepozorny, kiedyś gościł często Fryderyka Wielkiego, ale również na swoje nieszczęście gościł marszałka Żukowa w 1945 roku. Od tamtego czasu stoi zaniedbany, choć ostatnio został wystawiony na sprzedaż, więc może znajdzie się ktoś, kto zatroszczy się o ten XVII-wieczny obiekt. I jeszcze tylko mały slalom na wyjeździe z Dąbroszyna i jesteśmy na ostatniej prostej do Kostrzyna. Niestety jest to prosta z pewnym takim podjazdem pod górkę. Chociaż na profilu wysokościowym w metrach nie wygląda to groźnie, to, jakby to powiedzieć, uśpiony płaskością nadwarciańskich brzegów, odczułem, takie pewnego rodzaju zaskoczenie. No i to zaskoczenie spowodowało, że chyba przegapiłem zjazd, gdzie szlak rowerowy doprowadziłby mnie na osiedle Warniki, czyli tam, gdzie zjeżdżaliśmy na polder północny do stacji pomp. Dodatkowo na wjeździe do Kostrzyna można tutaj skręcić w ulicę Witnicką, która również prowadzi na Warniki,
gdzie znaną już ulicą Wyszyńskiego z CPR-kami i progami zwalniającymi, można dotrzeć do centrum w przyjemniejszej atmosferze niż wzdłuż Wojewódzkiej. No ale tak to jest, jak się za długo jedzie wzdłuż jednej drogi i gapi tylko przed siebie. Dopiero w rejonie linii kolejowej zorientowałem się, że jakoś nie tak to miało wyglądać, więc jakimiś osiedlowymi sposobami postanowiłem się do tej ulicy Wyszyńskiego dopiero tutaj przebić. Tak czy tak, najlepszym punktem orientacyjnym jest park miejski. Tutaj w centrum zbiegają się wszystkie ulice wylotowe z miasta. Stąd jest przysłowiowe parę metrów na dworzec kolejowy, to w tym kierunku, oraz w stronę mostów na Warcie i Odrze. No i też dobrze jest tutaj też odsapnąć na chwilę, zwłaszcza jak się zamierza jeszcze jakieś 140 km przejechać dzisiaj. No ale to już zupełnie nie filmowa część mojej trasy. Tak więc jeżeli ta filmowa część dzisiejszej wycieczki przypadła Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS i jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest już jak najbardziej spokojna, dobra chwila na to, żeby to zrobić. A ja już żegnam się, lecę szlakiem od Ranysa do domu i do następnego razu.